Nie wiem, czy wiecie, ale czasami brak wiadomości to są dobre wiadomości i takie właśnie dobre wiadomości, czyli brak wiadomości o rynku nieruchomości, chyba chcę Wam teraz przedstawić, a odniosę się do danych z BIK-u o kredytach mieszkaniowych. To są bardzo ciekawe dane i zauważcie, że nie zostały one szeroko rozpowszechnione w internecie przez media. Dlaczego? Bo się okazuje, że nie ma sensacji, bo sensacją są zawsze złe wiadomości, a być może ta jest dobra. Zanim przejdę jednak do tych informacji, no to zapraszam Ciebie, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, obrót nieruchomościami, to co tu się może wydarzyć, co się dzieje, jak wygląda prawo, no to subskrybuj mój kanał i piszcie nam też w komentarzach, o czym chcecie audycję, bo chętnie zrobimy je pod Wasze zamówienie. Jednak zanim przejdę do prezentacji informacji z BIK-u o kredytach mieszkaniowych, to kilka drobnych uwag, informacji, które przydadzą się również do zrozumienia tego, co się dzieje. Pierwszą taką informacją to niech będzie ten wykres. To jest prognoza demograficzna dla Polski pokazująca liczbę gospodarstw domowych, jaką przewidujemy w najbliższych czasach. Ta prognoza, jak widać, była robiona dawno, w 2016, a ona się mniej więcej sprawdza. Dlaczego mówię o gospodarstwach domowych? Dlatego, że to one właśnie decydują o popycie na mieszkania, nie ilość ludności, która w tym czasie i tak jest stała lub spada i to spada wręcz dramatycznie, tylko liczba, ilość gospodarstw, zmienia nam się sposób życia i mamy ten taki oficjalny wskaźnik czarny, a ten taki niebieski zakładający wysoką dzietność, czyli to, że będzie teoretycznie mniej singli. Jak będzie naprawdę, to oczywiście zobaczymy, ale to wskazuje, że przynajmniej według prognozy demograficznej do 2030 roku będziemy potrzebowali więcej mieszkań. Dwa następne wykresy, które Wam pragnę pokazać, to jest wykres, jak zmieniają się ceny mieszkań. I zauważcie, że ceny mieszkań miały jakąś górkę gdzieś tam w latach 2010 czy też wcześniej, ale GUS wtedy tego akurat nie badał. Potem zjazd był cen i potem ogromny wzrost, ale badania GUS-u kończą się na roku 2021. Oni poza ten rok jeszcze nie wyszli, bo badają oni ceny transakcyjne. Czy można te dane GUS-u z czymś porównać? Owszem, można, na przykład z danymi o cenach ofertowych z portali, o indeksach cen. I zwróćmy uwagę, ten wykres prezentuje tylko dlatego, że na tym wykresie pokazany jest wykres cen nominalnych i już widać, że 2022 to jest stagnacja, oraz wykres cen z uwzględnieniem inflacją, który już tak różowo jak ten wykres cen nominalnych nie wygląda, ale powiedziałem, że są jakieś dobre wiadomości. Wszyscy wiemy i wszyscy słyszymy w prasie zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych, w ogóle zapaść na rynku mieszkaniowym, budowlańcy mniej budują i tak dalej. To oczywiście jest prawda. Ale popatrzcie na ten wykres. To jest wykres indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe. Jeżeli ten wykres jest na plusie, to znaczy, że rok do roku rosło zapotrzebowanie na kredyty mieszkaniowe. Jeżeli jakiś mamy minus, jak na przykład tutaj w marcu, kwietniu 2020 roku, to chyba wiadomo dlaczego, to mamy jakąś zapaść. I potem mamy znowu z powrotem rosnący wykres i zjeżdżamy z tymi kredytami od połowy mniej więcej 2021 roku, żeby przejść już na stany ujemne w 2022 roku, który był fatalny. Ale zobaczcie na tę końcówkę. Wyraźnie widać, że akcja kredytowa ustabilizowała się od mniej więcej sierpnia, września na jakimś poziomie. Nie jest to poziom jakiś rekordowy, bo to jeżeli widzimy w wartości miliardów złotych, to jest ledwo powyżej 2 miliardów złotych miesięcznie, kiedy były miesiące, w których te stawki były znacznie wyższe, dochodziły do nawet 8, czy przekraczały nawet
te 8 miliardów złotych, czyli były mniej więcej 3-4 razy wyższe niż dziś. Ale to jest jednak pocieszające, że od sierpnia nie widzimy już dalszych spadków. Można powiedzieć, że ten rynek ustabilizował się na jakimś poziomie i już się nie pogrąża. A co to oznacza, że rynek się nie pogrąża? To być może wskazywać na jakąś już taką konsolidację, lekką konsolidację na tym rynku i przynajmniej oparcie się o dno. Być może już nie będziemy spadać. Ja nie twierdzę, że tak się nie stanie, bo zawsze może być coś, co pchnie nasz rynek jeszcze mocniej, ale ten wykres pokazuje, że już przez kilka miesięcy, od sierpnia do stycznia 2023, od sierpnia 2022, rynek kredytów się skonsolidował, jest na jakimś poziomie, rynek kredytów mieszkaniowych, a te kredyty mieszkaniowe decydowały przecież o sprzedaży. W liczbach to oczywiście nadal wygląda okropnie. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć dane. Wynotowałem sobie spadek wartości kredytów styczeń 2023 w stosunku do 2022. Poziom 56,1%, a ilość wniosków 52,7%, a w stosunku do stycznia 2021 to 65%. Spadek samej ilości kredytów. Rok temu w styczniu było trochę ponad 28 tysięcy. Teraz ledwie przekroczyliśmy 13 tysięcy kredytów. Ale wartościowo na przykład w stosunku do stycznia 2022 z tymi kredytami spadamy o 2,7%. W stosunku do grudnia już tylko o 0,5%. To wszystko wskazuje na to, że jeszcze raz pokażę ten wykres na taką nadciągającą stabilizację. Co może dla nas oznaczać stabilizacja dla tych, którzy chcą inwestować w nieruchomości? No, to jeszcze nie powiedziałbym, że to jest sygnał, uwaga, rynek się już dzisiaj odbije. Nie, bo jeżeli wrócimy na przykład do tych wykresów gusowskich, to zobaczcie, że po poprzednim szczycie, który tak naprawdę był troszeczkę wcześniej, bo w 2008 roku, to ten dołek trwał i to szorowanie po dnie trwało kilka dobrych lat, zanim nastąpiło odbicie. 2008 rok to był szczyt, jak powiedziałem, którego tutaj nie ma na tym wykresie, ale potem zjeżdżaliśmy i gdzieś tam 2013, 15, 16, to w zależności od tego, jakie to miasto było, nastąpiło odbicie w górę tego rynku. Dzisiaj to znaczy, że na to odbicie jeszcze pewnie poczekamy i może jeszcze nadal trwać i pewnie będzie trwał spadek cen, stabilizacja, szukanie tego dna, ale pamiętajcie, nasz rząd zapowiada w tej chwili kredyt taki bezpieczny, 2%, to hasło pewnie już słyszeliście wielokrotnie, który ma być może wejdzie, zobaczymy pod koniec tego roku. Ja wiem, że 2023 jest rokiem wyborczym i to wszystko się okaże, czy te obietnice mają pokrycie w prawdzie, ale jeżeli by taki kredyt wszedł i też pokazywałem Wam w poprzednich filmach, że budowanie nowych mieszkań, rozpoczynanie nowych budów po prostu zalicza w tej chwili dramatyczny dołek, to ta stabilizacja w kredytach w połączeniu z być może jednak spodziewanym spadkiem inflacji, miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, a tym samym też z łatwiejszą dostępnością do kredytów może spowodować odbicie na rynku nieruchomości lub przynajmniej powstrzymanie spadków.
Kiedy z tego wyjdziemy? Dobre pytanie, ja nie mam szklanej kuli. Generalnie rzecz biorąc, normalny cykl gospodarczy wskazywałby, że ten dołek trwa przez parę lat, bo po to, żeby później ruszyć i rozpędzić się, to musi pewien czas upłynąć. Ale jednak to pompowanie pieniędzy w ten kredyt, być może jakieś wydarzenia polityczne w okolicy Polski mogą pchnąć ten rynek w górę lub w dół. Jak będzie, to oczywiście zobaczymy. Dla mnie ważne jest jedno i dla Was powinno być ważne jedno. W tej chwili widzimy coś, co przynajmniej w kredytach wskazuje na to, o czym mówili fachowcy. Zatrzymaliśmy dalszy spadek akcji kredytowej na bardzo niskim poziomie w stosunku do tego, co było. Zatrzymaliśmy się, ale jednak nie widać dalszego pogłębiania spadku, co już samo w sobie jest jakąś pozytywną informacją, a powiedziałem, że warto czasami szukać pozytywnych informacji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał. Tutaj znajdziesz wiele audycji, wiele wywiadów z fachowcami. Oczywiście, jeżeli chcesz więcej wiedzy o inwestowaniu, o prawie, na przykład o obrocie, no to skorzystaj z naszych szkoleń na segment24.pl. Zapraszam również do bycia osobą wspierającą nasz kanał, bo wspierający zawsze dostają więcej. Cześć, trzymajcie się i cieszmy się z tych wiadomości dobrych i liczmy, że będzie tych dobrych wiadomości wkrótce coraz więcej. Warto być optymistą w życiu. Cześć.